Cześć, witajcie, z tej strony Suert. Jak co tydzień zapraszam na film, w którym zebrałem najciekawsze newsy ze świata gier. Znajdziecie tutaj wiadomości dotyczące najnowszych produkcji, informacje odnośnie rozszerzeń, premier tygodnia, a także zapowiedzi zupełnie nowych tytułów. Zaczynamy! Studio Pearl Abyss poinformowało o opóźnieniu premiery Crimson Desert. Koreańskie RPG od lat intryguje na zwiastunach, ale jednocześnie wystawia graczy na test cierpliwości. Jak bowiem dowiadujemy się z najnowszego raportu finansowego firmy, debiut Crimson Desert przesunięto na kolejny rok. Nowy plan zakłada, że grę uda się wydać w pierwszym kwartale, czyli najpóźniej w marcu. Podliczając wszystkie poprzednie opóźnienia, prace nad tytułem trwają niemal 5 lat dłużej niż planowano. Początkowo zakładano bowiem, że Crimson Desert ukaże się zimą 2021 roku. Pearl Abyss zapewnia, że opóźnienie premiery to przemyślana decyzja uzasadniona przeciągającym się okresem produkcji. Firma potrzebuje dodatkowego czasu na m.in. uzyskanie certyfikacji dla konsolowej wersji gry oraz dokończenie nagrań głosowych. 12 sierpnia zadebiutował Archon Prophecy, czyli najnowszy dodatek do popularnej turowej strategii fantasy Age of Wonders 4. DLC ukazało się na PC oraz konsolach Xbox Series X i S oraz PlayStation 5. Jest to dodatek niesamodzielny, więc do zabawy będziecie potrzebowali podstawowej wersji gry. Wydanie PC-towe sprzedawane jest w serwisach Steam, Epic Game Store oraz GOG.com. Rozszerzenie oferuje lokalizację kinową, czyli z polskimi napisami. Archon Prophecy wprowadza do gry nową kulturę architektów potrafiących wznosić olbrzymie pomniki w miastach. DLC oferuje także 2 dodatkowe krainy fabularne, 4 księgi oraz 1 nieznaną wcześniej klasę bohatera. Nie mogło zabraknąć także nowych jednostek dzikiej przyrody, z którymi zmierzymy się przemierzając mapy. Wraz z premierą dodatku Archon Prophecy zadebiutowała również darmowa aktualizacja Griffon Update. Ulepsza ona wydawanie rozkazów ruchu jednostkom oraz wprowadza nową dodatkową zawartość, w tym 3 klasy bohaterów. Dostaliśmy także masę zmian w rozgrywce oraz liczne poprawki błędów i balansu, w tym ulepszenia narzędzi moderskich. Zmian jest w sumie kilkaset i łącznie gruntownie odświeżają one większość elementów gry. To zdecydowanie największa z dotychczasowych aktualizacji. Twórcy drugiego Stalkera zaprezentowali plany rozwoju gry w drugiej połowie 2025 roku. Poprawie ma ulec wydajność tytułu i wiele obecnych w grze systemów. Fani mogą też liczyć na nową zawartość oraz usprawnienie narzędzi moderskich. Priorytetem GSC Game World jest przeniesienie Stalkera 2 na najnowszą wersję silnika Unreal Engine oznaczoną numerem 554. Ma to umożliwić wprowadzenie do gry nowych funkcji, choć głównym celem tej zmiany jest lepsza optymalizacja i poprawa wydajności. Twórcy są jednak świadomi, że tak duża zmiana może opóźnić wprowadzenie mniejszych aktualizacji. Wśród nich znajdziemy m.in. poprawki w systemie A-Life, w zakresie widoczności naszej postaci wśród wrogów, a także walki i balansu potyczek. Pewnych zmian doczeka się interfejs, a także system lootu w skrytkach oraz napojów przywracających staminę i zdrowie. Do gry mają też trafić tajemnicze nowe anomalie, a także zadania od starych i nowych przyjaciół. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami kolejna duża aktualizacja trafiła do Monster Hunter Wilds 13 sierpnia. Capcom opublikował oficjalną listę zmian, a także list do graczy, w którym przeprosił za długi czas oczekiwania na poprawki techniczne. Patch numer 1.0.21 skupia się przede wszystkim na urozmaiceniu końcowej fazy gry. Łowcy na poziomie 100 lub wyższym odblokują nowe zlecenia na wyjątkowo wymagające wersje 9 potworów. Oczywiście za pokonanie ich przewidziano wyjątkowe nagrody. Deweloperzy popracowali też nieco nad częstotliwością pojawiania się potworów na najwyższych poziomach, a także wprowadzili zmiany w balansie broni. Aktualizacja 1.0.21 powinna rozwiązać problem z crashowaniem się gry podczas wykonywania emotek. Ważniejsze poprawki w optymalizacji Monster Hunter Wilds, zwłaszcza na PC-tach, trafią do gry zimą w ostatniej dużej aktualizacji tego roku. Twierdza Krzyżowiec edycja ostateczna zadebiutowała na Steamie nieco ponad miesiąc temu. Firefly Studios wciąż intensywnie pracuje nad eliminowaniem błędów i dodawaniem kolejnych usprawnień. Najnowszy patch 1.0.4 przynosi wiele poprawek, ale najważniejszą nowością z punktu widzenia graczy jest możliwość aktywowania oddziałów Beduinów na klasycznych szlakach. Twórcy przyznają, że jest to bezpośrednia odpowiedź na liczne prośby fanów. Aby skorzystać z tej opcji, wystarczy w menu kampanii wejść w opcje zaawansowane i zaznaczyć odpowiednie pole.
Aktualizacja 1.0.4 wprowadza też szereg innych zmian. Przy okazji Firefly Studios potwierdziło, że jest świadome utrzymujących się trudności w trybie multiplayer. Studio zapowiada, że kolejne usprawnienia elementów sieciowych trafią do następnego patcha, ale prosi o cierpliwość, podkreślając, że zmiany w rozgrywce wieloosobowej wiążą się z dużym ryzykiem i wymagają dokładnych testów. Dead Zone Rogue to strzelanka z widokiem z pierwszej osoby z elementami roguelike. Akcją osadzoną w klimatach science fiction, a w trakcie rozgrywki przemierzamy pokład potężnego statku kosmicznego i przebijamy się przez hordy zbuntowanych robotów. W miarę postępów gromadzimy nie tylko coraz potężniejszy arsenał, lecz także ulepszenia do już posiadanej broni. Z czasem rozwijamy również swoją postać poprzez rozmaite wzmocnienia i przedmioty zwiększające jej potencjał bojowy. Dead Zone Rogue można grać w pojedynkę albo w trybie współpracy przez internet dla maksymalnie 3 osób. Gra w pełnej wersji zadebiutowała 11 sierpnia wyłącznie na PC-tach. Tytuł posiada m.in. język polski w formie napisów. Na Steamie oceny użytkowników są bardzo pozytywne. W agregatorze Metacritic średnia z nielicznych recenzji publicystów wynosi 90 punktów na 100. Jeśli jesteście fanami gier opartych na systemie Dungeons & Dragons, to mam dla Was bardzo dobrą wiadomość. Odświeżone gry Dungeons & Dragons Dragon Shard i Forgotten Realms Demon Stone są już dostępne na Steamie. Każda z nich została wyceniona na 45 zł i 99 groszy, lecz do 26 sierpnia można je kupić po 41,39. Przypomnę, że wydane w 2005 roku Dragon Shard to unikatowe połączenie strategii czasu rzeczywistego oraz RPG typu Dungeon Crawler. Akcja gry toczy się w świecie Eberron, doskonale znanym fanom papierowego Dungeons & Dragons. Z kolei Forgotten Realms Demon Stone to dynamiczna gra RPG akcji pierwotnie wydana w 2004 roku na PS2 i PC. Osadzona w zapomnianych krainach, produkcja opowiada historię trójki bohaterów, wojownika, czarodzieja i łotrzyka, między którymi można się płynnie przełączać w trakcie eksploracji i walki. 12 sierpnia na rynku zadebiutowała gra Echoes of the End. Tytuł jest już dostępny na PC-tach i najnowszych konsolach. Produkcja opowiada historię Ryn, wojowniczki obdarzonej nadnaturalnymi zdolnościami. Podczas podróży prowadzącej do uwolnienia jej brata bohaterka spotyka uczonego Abrama Finleya, z którym musi współpracować. Z czasem wspólnym celem bohaterów stanie się odkrycie spisku zagrażającemu pięknej krainie Aema. Gra raczej nie zawojuje list przebojów. W sieci znalazłem raptem 12 recenzji z mediów branżowych, których średnia ocen w agregatorze Metacritic wynosi 72 punkty na 100. Zdecydowanie gorzej ów tytuł postrzegają sami gracze. Na platformie Steam Echoes of the End zbiera mieszane opinie. Sporo do życzenia pozostawia też aktywność. W szczytowym momencie dnia premiery na Steamie w grze przebywało raptem ponad 500 osób jednocześnie. 12 sierpnia w ramach wczesnego dostępu na PC zadebiutowała gra The Scouring. To inspirowana m.in. cyklem Warcraft, hybryda RTS-a i RPG akcji, przenosząca nas w środek konfliktu ludzi i orków. W The Scouring nie tylko wznosimy bazę i wystawiamy armię, lecz również kontrolujemy bohatera, przemierzając lochy i tocząc dynamiczne walki. W omawiany tytuł można grać w pojedynkę lub w trybie multiplayer przez internet. Oprócz modułu pełniącego funkcję kampanii fabularnej zaimplementowano tu również możliwość rozgrywania potyczek przez maksymalnie 8 osób. Z innymi graczami możemy rywalizować lub zawierać sojusze i współpracować. The Scouring zbiera bardzo pozytywne opinie na platformie Steam. 14 sierpnia na rynku pojawiło się Warhammer 40,000 Dawn of War Definitive Edition, czyli remaster kultowego RTS-a z 2004 roku. Produkcja, tak samo jak oryginał, dostępna jest wyłącznie na PC, tym razem jednak wraz m.in. polskimi napisami. Remaster zawiera nie tylko wszystkie dodatki, ale także ulepszenia graficzne. Twórcy zadbali o znacznie wyższą rozdzielczość tekstur oraz poprawione oświetlenie, odbicia i cienie. Ponadto zwiększono zasięg rysowania obiektów, usprawniono pracę kamery i dostosowano interfejs użytkownika do nowych ekranów. Przy tych wszystkich nowościach niezwykle ważne jest, że odświeżona edycja pozostała kompatybilna z pokaźną biblioteką modów wydanych z myślą o pierwowzorze. Deweloperzy wsłuchali się także w opinie graczy i wprowadzili w Definitive Edition aktualizację systemu odnajdywania ścieżek. Dzięki temu zarządzanie jednostkami stało się łatwiejsze i płynniejsze. Na Steamie dzień po premierze tytuł zbierał w większości pozytywne opinie.
Wydawca Nexon Games zaprezentował pierwszy zwiastun Wuchi the Wayfarer, nowej gry akcji osadzonej w świecie inspirowanym koreańskim folklorem. Wygląda na to, że to kolejna azjatycka produkcja, która spróbuje zawalczyć o sukces na miarę Black Myth Wukong. Na razie trudno jednak cokolwiek zakładać, ponieważ otrzymaliśmy jedynie filmowy zwiastun. Nieco więcej możemy dowiedzieć się z oficjalnego komunikatu prasowego. Cytuję. Wuchi the Wayfarer zaoferuje świeże i unikatowe doświadczenie rozgrywki oparte na tradycyjnych koreańskich motywach. Jednocześnie jednak z emocjonalnym wydźwiękiem gry będą mogli utożsamić się gracze z całego świata. Koniec cytatu. Wuchi the Wayfarer powstaje na silniku Unreal Engine 5 i zmierza na PC oraz konsole obecnej generacji. Tworząc grę, twórcy inspirowali się opowieściami o legendarnym bohaterze koreańskiej literatury Jeonie Wuchim. Na dzień dzisiejszy nie podano nawet przybliżonej daty premiery. I to tyle na dziś. Pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier. Zachęcam do subskrypcji, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. A teraz żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!